architektura, ćwiczenia z myślenia. Cześć, nazywam się Hania. Dzisiaj zapraszam Was do wspólnego odkrywania architektury. Architektura. Czy słyszeliście kiedyś o niej? Architektura nie jest łatwa do opisania, ponieważ ma wiele twarzy. Ma także wielką moc. Można ją spotkać prawie wszędzie i wpływa na nasz nastrój. Architektura może nas otaczać, przytłaczać albo wynosić wysoko do góry. Jeśli znajdujecie się teraz w 4 ścianach, podobnie jak ja, w mieszkaniu, to znajdujecie się w samym środku architektury. Najlepiej znaną nam architekturą są nasze domy. Jak myślisz, Tesia, czy domy są towarzyskie? Czy lubią ludzi? I Tesia, czy ty budujesz domy dla lalek albo dla jakichś zwierzątek? Zdarza ci się? Tak. Tak? Super. A to są duże domy czy małe? Małe. Raczej małe, na wielkość lalek, prawda? I zwierzątek. Jak myślicie, skoro architektura to nasze mieszkania, to kiedy z nich wychodzimy, to czy zostawiamy ją samą w domu? A jeśli tak, to czy jej się to podoba, czy nie? Jak Wam się wydaje, czy architektura jest towarzyska, czy nietowarzyska? Towarzyska architektura ma wiele zasad. Pośród nich są wymiary oraz proporcje. Architektura pilnuje się zasad po to, żebyśmy mogli bez problemu minąć się z sąsiadem w korytarzu lub wejść bez zadyszki na 3. piętro albo zmieścić się w drzwiach. To wszystko ułatwia nam lepszą komunikację, czyli służy nam do tego, żeby bez problemu dostać się z jednego miejsca do drugiego. Do tego służy klatka schodowa. Kiedy stoimy na dachu, rozciąga się z niego rozległy widok i wszystkie elementy na dole wydają się być bardzo małe. Wszystko zależy od punktu widzenia, czyli od perspektywy. Dach chroni nas przed deszczem, śniegiem, może być płaski albo spadzisty. Na płaskim dachu możemy się opalać albo sadzić kwiaty. Architektura ma wiele twarzy i można ją oglądać na wiele sposobów. Okno, z którego wyglądamy na zewnątrz i które jest duże, zupełnie inaczej wygląda z zewnątrz. Każdy budynek składa się z wielu elementów, które spełniają różne funkcje. A jaki według Was jest najważniejszy element budynku? Ściany, okna, dach, a może drzwi? Rozejrzyjcie się dookoła. Gdyby nie było drzwi, to trudno byłoby nam się dostać do domu. Drzwi często są kluczem do architektury. Te większe łączą ze sobą większe pomieszczenia i zapraszają do środka więcej osób. Te mniejsze łączą ze sobą pokoje we wnętrzach. Kiedy będziecie na zewnątrz, zwróćcie uwagę na to, jak zagospodarowana jest przestrzeń wokół Was. Czy chodniki są wystarczająco szerokie? Czy jest dużo zieleni? Czy widać przystanek autobusowy? Przestrzeń dobrze zorganizowana, w której czujecie się komfortowo, to również architektura. A co by było, gdyby architektura zupełnie zniknęła? Cześć, nazywam się Kasia. Zastanawiam się, gdzie podziała się architektura. Życie każdego z nas toczy się wokół niej. Cały czas poruszamy się między budynkami, a nasze miasta to skomplikowane, wielkie organizmy. Ale przecież nie zawsze tak było. Jestem strasznie ciekawa, jak to się wszystko zaczęło. Budowanie to przecież bardzo stara czynność. Może sprawdzimy wspólnie, jak narodziła się architektura? Jest ze mną dzisiaj Alicja i Franek. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie,
o początki architektury. Mam taką propozycję, żebyśmy odbyli małą podróż w czasie, podróż do przyszłości, żeby zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło. Często mówi się, że dom to dach i 4 ściany, ale co było wcześniej? Wydaje mi się, że stworzymy taką opowieść o tym, skąd się wzięła myśl architektoniczna i dlaczego w ogóle człowiek zaczął budować. Może pomyślał, że jak deszcz leje lub burza jest lub ma jakieś drapieżniki, to mógł właśnie tak pomyśleć, że mógłby ten dom taki go ochronić. Super! Dlatego zbudował go tak, nie jak my teraz mamy, tylko zbudował go tak dziwnie, żeby trochę się ochronić od tych drapieżników, trochę od deszczu i burzy. Tak jakby musiał wybrać miejsce, gdzie chciał się osiedlić na przykład na całe życie albo na określony czas. Chyba najlepiej jest na takim właśnie takim lekko płaskim terenie, w którym jest dużo zwierząt i roślin. Dach nad głową, on ma taki kształt, prawda? Tak. Jak myślicie, dlaczego? Po co? Jak będzie właśnie taka prosto kwadratowa, To jest trójkąt, ale dobra. Nie? kątowa, to wtedy będzie się zlewać na właśnie podłogę i wtedy to nam też pomoże, a po drugie też nam ochroni od deszczu i taka postać może nas ochronić i wypuścić ten deszcz na ziemię. Bardzo dobrze. Dach właśnie dlatego taki jest, bo spływa po nim woda, prawda? A teraz każdy z Was może stworzyć swoją własną opowieść o początkach architektury. Spróbujcie wyobrazić sobie swój własny pradom. A teraz Ala powie o tym, co będzie Wam potrzebne. Nożyczki, taśma, sznurki, ludziki i kije, patyki. No nie mamy zbyt dużo narzędzi, dlatego że wyobrażamy sobie, jak wyglądały bardzo dawno temu te pradomy. Mów, jak myślisz? Myślę, żeby zrobić właśnie zrobić takie coś, żeby nie było tak jak szałas, tylko żeby było tak na prosto i tutaj potem zbudować taki właśnie taka schowek. Dobra, to bierzemy się do roboty. Ja posłużę Ci pomocą, to znaczy będę jakby Twoją drugą parą rąk, będę mogła Ci przytrzymywać patyki, a Ty bierz się tutaj za łączenie. Dookoła tego, tak? Dobra, czyli dach nasz będzie kwadratowy albo prostokątny. Jeszcze nie wiemy, jak to wyjdzie. Trzeba cały czas tak odbijać, dopóki będzie mocne. Nasze pradomy już są gotowe. Jeśli chcecie, możecie oczywiście dodawać do nich kolejne elementy. My mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, budując swoje schronienia i już się z Wami musimy pożegnać. Do zobaczenia, cześć! Thank you.